Witam. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli Astrologia. 10 marzec 2024 rok, godzina 10 i mamy nów. Tak on oto wygląda. Nów spod znaku jeszcze ryb. Drugi nów. I drugi miesiąc lunarny, który jest bardziej poważny niż ten, który był. Bardziej duchowy, bardziej zmuszający nas do pewnych refleksji, zmuszający nas do działań w tej sferze przede wszystkim duchowej, tego, czego nam najbardziej brakuje w życiu. Koniunkcja Słońca z Księżycem rozpoczyna nowy cykl, ten 28-dniowy, i będzie przed nami manifestować się właśnie ten znak. I najbardziej odczują go właśnie nasze drogie ryby. Saturn, który jest w rybach, da to rozliczenie czasowe. To, co było, to, co jest i to, co było przez pewien okres, nawet niedostępne, to teraz właśnie ujawni się i można to wykorzystać. I każdy z nas, który ma Saturna w rybach, czy też z kolei gdzieś jego będzie odczuwać, można to wykorzystać w celach zyskania wyższej świadomości przede wszystkim. To wiedza i wszystkie działania. Z kolei, kiedy koło 16 marca Słońce znajdzie się na Neptunie, powstanie ta bajkowość, ta iluzja, ten większa szansa dla twórców, bo będzie łatwiej stworzyć coś nowego, coś piękniejszego, coś fantastycznego. 20 z kolei kwietnia wchodzi ten rok kalendarzowy. Oczywiście, że jest bardzo ważny, bardzo istotny, ale on jest tylko w kalendarzu. On nie jest tym, co rozpoczyna ten bal. Ten bal Nowiu Barana będzie dużo później. W tym momencie mamy bardzo mało ognia. Bardzo mało. Po prostu prawie wcale. Tutaj w żywiołach. I aspekty budują się zupełnie inaczej, niż byśmy, przypuśćmy, żądali. Ale trzeba przyznać, że ten czas jest czasem rozliczeń i tej ekspansji, której nam brakuje, bo kiedy wejdzie Słońce do znaku Barana, wtedy uaktywnią się wszystkie znaki słoneczne, czyli te ognia. I jak właśnie Baran, Strzelec i Lew, każdy z nich ma swoje zadania. W tej chwili właśnie znak Strzelca, czyli Jowisz, jest w Byku razem z Uranem i daje nam to poczucie zmiany tego wszystkiego, co w gruncie rzeczy może i pragniemy, ale najważniejszą rzeczą jest to, że on tam jest i wyolbrzymia te wszystkie zapędy, które są tak szalenie niezdrowe, bo ktoś chce tym kierować i chce tym rządzić. Teraz, biorąc pod uwagę, że Merkury już jest w znaku Barana, on w tej chwili rozpocznie tą ekspansję, przypuśćmy, prawdomówności, czy też zmusi nas do pewnego działania w sprawach, które są dla nas najbardziej istotne. Mars z Wenus już się rozchodzą, już odchodzą od swoich zamiarów i ten mariaż zaczyna
rozchodzić się zupełnie w innych kierunkach, gdzie Pluton w wodniku nadal będzie i jeszcze nie wchodzi w retrogradację, na którą tak czekamy, żeby znalazł się z powrotem w koziorożcu i popełnił wreszcie te wszystkie nasze niedoskonałości, które są w marzeniach tylko. Wolności. Trzeba przyznać, że węzły księżycowe są ustawione właśnie w baranie. W baranie i w wadze. I one wyciągają te wszystkie karmiczne sytuacje, kiedy dojdzie do nich słońce. Wtedy będzie akurat pełnia. I musimy rozpatrzeć, jak będzie wyglądać wtedy ten czas, ale do tego jeszcze się przychylimy dużo później i w bardziej bezpiecznym czasie, bo w tej chwili ten czas jest tak zagmatwany, że wykorzystanie jego zarówno jak i do własnych celów, tak i do tych naszych ogólnych może być bardzo złym doświadczeniem. Ze względu na to, że kosmos wymaga od nas tylko spokoju, modlitwy, kontemplacji, medytacji i wiarygodności w słowie, a nie puszczania na wiatr, bo wiatr nie znosi jednej rzeczy, kiedy jest koniunkcja Słońca i w dodatku ta koniunkcja jest w dładzie z Księżycem w Skorpionie. Dłada Skorpiona to pogranicze życia i śmierci i tutaj ten fragment jest psychologią naszego życia, dlatego że Skorpion uczy nas, tak jak Pluton, o którym już wspominałem, daje nam wartości, ale my nie możemy przerzucić tych wartości, bo te wartości są zawsze wartością, która jest zawieszona w próżni. To ona może wystąpić, a nie ją można bawić się. To nie jest wartość, która jest dla nas wartością. To jest wartość ogólnego kosmosu. To jest wartość energii, która powinna służyć wszechświatu, a nie jednej osobie czy jednostce ludzkiej. To nie jest tak. My żyjemy w symbiozie. My żyjemy w pewnym ruchu, który ten ruch jest dla nas tak bardzo istotny, bo on nam daje poczucie spokoju i pewności, mimo to, że następują przemiany i zmiany, ewolucje, a nie ma tej rewolucji. Chociaż kataklizmy czasami są, ale one są spowodowane właśnie działaniami naszymi. I to jest najważniejsze w tym całym czasie naszego nowiu, który jest w znaku ryb. Bo on teraz uwypukli dwukrotnie silniej te wszystkie swoje zjawiska, które były do tej pory. Ten, który był za nami, był delikatnym i takim troszeczkę marzycielskim. Ten jest pragnieniem wszechświata do uwolnienia od pewnych sił, które są nierealne. Realizm ze względu na Neptuna pokaże niektórym z nas kierunki swobody i życia.
Zapraszam wszystkich na dalsze historie, oczywiście o tym, o czym mówią planety, a właściwie podsłuchiwanie przez nas astrologów szeptania. Gdzieś tam na Olimpie. Jowisza w rozmowie ze wszystkimi planetami i szumu tego, który daje w gruncie rzeczy nam energię życia. I tą energię powinniśmy wykorzystać w prawidłowy sposób, a nie szachować nią na szachownicy życia, ponieważ jest wtedy bardzo niebezpiecznie. A waga ma dużo do powiedzenia w tym właśnie okresie, ale kiedy przyjdzie pełnia, a jesteśmy w nowiu, i ta pełnia otworzy nam jeszcze nowsze i bardziej silne działania, ponieważ już się będzie odbywać w znaku barana, ale jeszcze w rybach. Będzie to bardzo interesujący okres dla każdego z nas. Jak będziemy postępować? Czy Deimos, czy Phobos ogarnie i przytuli każdego? Interesujące. Z punktu widzenia psychologii natury, Duady Skorpiona. Do zobaczenia. I oczywiście z Bogiem.